The Medium. Gra wydana 28 stycznia 2021 przez producenta Bloober Team. Grę można kupić na Steam za 179,99 zł, a na GG Deals można znaleźć ofertę od 20 zł z keyshopowych stron. Czy gra jest warta swojej ceny? Czy ten horror obsadzony w Polsce mnie przeraził? Czy mimo mojej niechęci do tego gatunku zostałem przekonany do niego przez ten tytuł? Cóż, zobaczymy. Witam serdecznie, z tej strony KRJ i witam w kolejnym filmie na tym kanale. Dziś opowiem wam o moich wrażeniach z gry. Z gry, którą posiadam na koncie od dawna, jednakże jakiś czas temu dopiero w nią zagrałem i ją ukończyłem. Mimo mojej niechęci do horrorów to byłem nią zainteresowany, więc postanowiłem spróbować tego tytułu osadzonego w okolicach Krakowa i była to naprawdę niesamowita przygoda. Opowiedzmy sobie jednak na początek coś o tej grze. The Medium to gra, w której wcielam się w bohaterkę o imieniu Marianna. Zaczynamy przygodę od wieści, że odszedł nasz przybrany ojciec i udajemy się do domu pogrzebowego, by być pewni, że wszystko jest gotowe i pożegnać się w prosektorium z naszym ojcem. Nagle zaczynają się dziać dziwne rzeczy i powoli zmierzamy ku górze, gdzie się okazuje, że zobaczyliśmy ducha Jacka, czyli tego, którego właśnie straciliśmy. Bo nasza bohaterka potrafi widzieć dwa światy naraz, realny, ale i duchowy, i na tym skupia się cała gra. Mechanika tu jest taka, że czasem jesteśmy tylko w świecie realnym, czasem w duchowym, a czasami mamy ekran podzielony na pół i widzimy oba światy naraz. Musimy przechodzić różne rejony i kombinować, jak przejść przez oba światy naraz, bo są tu liczne zagadki i czasem musimy odłączyć się od świata realnego i skupić się na świecie duchowym. Dodatkowo mamy też limit czasowy, ile możemy być wyłącznie w świecie duchowym. Ale jedźmy dalej z historią. Po zobaczeniu ducha Jacka pomagamy mu przejść na drugą stronę, po czym dzwoni do nas tajemniczy telefon. Po drugiej stronie słuchawki był niejaki Tomasz, który powiedział, że wie o jej mocach i prosi ją o pomoc czy spotkanie w opuszczonym hotelu Niwa, w którym to zaczynamy naszą przygodę. Jakie jest w sumie nasze zadanie? Odkrycie, o co chodziło Tomaszowi oraz co się wydarzyło w opuszczonym hotelu, który okryty jest złą sławą przez liczne, straszne wydarzenia. Przemierzamy zatem niepokojące miejsce i odkrywamy stare skrawki gazet, zdjęcia, pocztówki, poznamy pewne istoty nie z tego świata i będziemy musieli przeżyć je również za wszelką cenę, bo pewne byty będą chciały nas zabić. Tempo gry jest wolne i nawet podczas sprintu nie biegamy za szybko, ale taka ta gra ma być. Spokojnym odkrywaniem tajemnic tego miejsca, choć są etapy, że trzeba się skradać lub spieprzać co sił w nogach. Czy możemy się jakoś bronić? Nasza bohaterka posiada moce zdolne do obrony, ale nie do ataku. Tarcza duchowa, która odpiera chociażby nieznośne mole, które będą nam przeszkadzać nie raz i nie dwa. W ogóle to pragnę zaznaczyć, że świadomie omijam horrory i to nie dlatego, że ich nie lubię, co po prostu jestem tchórzem i przytłacza mnie takowa atmosfera. Jednakże klimat tej gry i opis mnie zachęcił, więc spróbowałem i to, za co podziwiam tę grę, to właśnie klimat oraz to, że przez całą grę natknąłem się aby na jednego straszaka, który wyskoczył mi na twarz, a poza tym to dominuje tu ciężka atmosfera, niepokojące widoki oraz informacje na temat tego miejsca, które powodują dreszcze. Przede wszystkim to, co rzuca się dla mnie w oczy, to grafika, bardzo piękna grafika według mnie, a dodatkowo świat duchowy, który momentami wygląda jak żywcem wzięty z obrazów Beksińskiego, a ten potrafił tworzyć naprawdę dziwne i niepokojące obrazy. I dlatego właśnie niezwykle podobały mi się widoki. Zagadki, z którymi przyjdzie nam się mierzyć, przyznam, że bywały dla mnie trudne i czasami musiałem głęboko się zastanowić, co muszę tu zrobić lub też wymagają od nas trochę chodzenia i eksplorowania. No i użyć trzeba nie raz, nie dwa mocy, by dojrzeć ukryte szczegóły czy dźwignie, by móc iść dalej. Mimo mojego nieogarnięcia, to koniec końców jakoś udawało mi się odkryć, co muszę zrobić, ale wydaje mi się, że chyba raz musiałem sprawdzić solucję, co muszę zrobić, ale nie jestem pewien, czy na pewno. Prócz zagadek, to będą etapy, w których przyjdzie nam się mierzyć z pewną złośliwą mędą, która przypominała mi o pewnym innym upierdliwym stworze, który był w grze Call of Cthulhu. Tak samo w
wkurzający i tak samo brzydki, ale i tak się z nim dobrze bawiłem, gdy go już pokonałem czy też ominąłem, to miałem ogromną satysfakcję. Historia w tej grze to dla mnie niesamowita rzecz i przyznam, że chłonąłem informacje o tym miejscu, o bohaterce, o innych bohaterach, wydarzeniach z ogromnym zaciekawieniem i nieraz miałem szeroko otwarte oczy, jak dowiadywałem się pewnych niepokojących i strasznych rzeczy, więc scenarzyści naprawdę wiedzieli, co robić. Niestety zrobili jedną rzecz, za którą ich trochę przestałem lubić. Nie wiem jak wy, ale ja nienawidzę niewyjaśnionych wątków i tak było w tym przypadku, bo zakończenie nie zdradza do końca, co zrobiła bohaterka, ale to jest już wyłącznie moja własna kwestia, aniżeli minus gry, ale drodzy scenarzyści, nienawidzę was za to. A czy są jakieś minusy tej gry? Oj, niestety tak. Po pierwsze, błędy, które zdarzały mi się często, chociażby kilka razy zaklinowałem się na... No właśnie, dobre pytanie, bo nie widziałem na czym i postać miała animację biegu, ale ja się nawet o centymetr nie ruszyłem i musiałem wczytywać grę, co powodowało czasem nadrabianie po 10-15 minut materiału. Po drugie i w sumie ostatnie, co zapisałem i co mi się przypomina, to crashe. Miałem chyba z 4 razy crasha gry, co jest dla mnie dziwne, bo gra wyszła w 2021 roku i by tego nie naprawili do dziś? No słabo. Mimo problemów technicznych, to i tak grę ukończyłem i była to niesamowita podróż, która dała mi masę przemyśleń, niesamowitą atmosferę, niepokojący klimat, historię, która nadaje się na film oraz ale to masę emocji, które są niezwykle pozytywne. Ta gra to naprawdę kawał dobrej roboty. Okej, przejdźmy do małego podsumowania. Technicznie. Tak jak wspominałem, napotkałem błędy i crashe, więc wymagałoby to jeszcze podszlifowania i to solidnego, bo momentami te problemy naprawdę psuły rozrywkę. Jedynym plusem to stałe FPS-y, także trochę do poprawy. Audio. Dźwięki, muzyka i dubbing były naprawdę dobrze wykonane i robiły roboty. Innymi słowy, bałem się zaglądać gdziekolwiek, więc pod względem audio jest dobrze. Gameplay. Mimo powolnego tempa to gra jest naprawdę niesamowita i grało mi się w to naprawdę cudownie. Jedynie chciałbym poznać jakie jest zakończenie, a nie zostać potraktowanym tym czym nienawidzę, czyli gracze czy widzowie niech sami zgadują. Poza tym to jest zajebiście. Grafika. Naprawdę piękna, ale i przerażająca, zwłaszcza świat duchowy. Było co podziwiać, było co zwiedzać, także grafika na plus. Podsumowując, The Medium to jeden z nielicznych horrorów, które ukończyłem i jestem zadowolony, że to zrobiłem, bo dostałem coś, na co nie byłem gotowy. Niesamowita historia, przerażająca atmosfera i klimat, ciekawe postacie, świat duchowy w stylu Beksińskiego i wiele więcej. Ta gra to coś, do czego być może kiedyś wrócę, mimo świadomości historii, ale po prostu chciałbym ponownie przeżyć ten horror osadzony w Krakowie, by móc znowu przeżyć te same emocje. Także to tyle. Dziękuję za wysłuchanie, dziękuję za poświęcony czas i życzę miłego grania. No hej, chciałbym was zaprosić serdecznie do linków znajdujących się w opisie. Przede wszystkim do mojego kanału na Twitchu oraz do mojego serwera na Discordzie. Serdecznie zapraszam i pa!